Dzień dobry, witam ze Szwajcarii. Wszystkie moje jesienno i wczesnozimowe plany nie wypaliły. Nie odbyły się kliniki w Masokorto, nie pojechałem nigdzie na narty. No i dzień przed narodową kwarantanną uciekliśmy do Szwajcarii. Tu co prawda było to zagranie nieco pokerowe, bo w kantonie Uri, w którym się znajdujemy, Vandermatt, wyciągi jeszcze nie działają. I nie wiadomo było, czy będą otwarte. Dzisiaj jedziemy pociągiem do kantonu obok. To taki mały trik, żeby pojeździć na nartach. Ale od jutra już kanton Uri również rozpoczyna działalność, więc tutaj z Andermatt będzie można startować bezpośrednio. No i jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie stanę w tym sezonie na nartach. Nie mogę się nadziwić. Tak piękne są tu widoki. No i pokażę Wam co nieco z Andermatt. No i zamiast gondolą pojedziemy na stok pociągiem. Vorsicht, Zugseinfahrt, bitte vom Gleis zurücktreten. Różnymi wyciągami już jeździłem na narty, ale pociągiem jeszcze nie. Był kret w Meltoler, były różne gondole, krzesła, natomiast pociąg to jest coś nowego. Owszem, pociągiem można jechać na przykład z Draisinen do Kronplatz, ale nie jest to bezpośrednio sposób transportu na narty. A tutaj z Andermatt wyjeżdżamy pociągiem do kantonu obok, bo tak jak wspomniałem, w Andermatt jeszcze wyciągi nie działają dzisiaj. No i zaraz przesiadamy się na krzesła i rozpoczynamy narciarski dzień. Narciarstwo? Halo? Jest tam kto? Słuchajcie, różne rzeczy już w Alpach widziałem, ale latarni morskiej jeszcze nie. Jaka jest historia tego obiektu? Jest to najwyżej położona latarnia morska na świecie. 2046 metrów nad poziomem morza. Ale dlaczego tu stoi? Otóż symbolizuje ona źródło Renu. Dokładnie godzinę stąd na piechotę znajduje się źródło Renu, a latarnia, którą tu widzicie, jest repliką latarni morskiej, która przez ponad 70 lat stała w Holandii w delcie Renu. No i właśnie, żeby symbolicznie oznaczyć to miejsce, wybudowano tutaj w 2010 roku replikę tamtej latarni morskiej. Bardzo ciekawy obiekt, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Na stacji pośredniej kolei gondolowej z Andermatt w kierunku Sedrun znajduje się prawdziwy raj dla dzieci. Można tu przyjechać z naprawdę najmniejszym maluszkiem i miło spędzić czas. W cenie skipasu są różnego rodzaju taśmy, karuzele z oponami. Można zjechać takim małym slalomem, przybijając piąteczkę. Naprawdę fajne miejsce, dobrze jest to zorganizowane. No a później jak już maluch się oswoi ze śniegiem, można wyjeżdżać wyżej. Ta część
ośrodka Wandermat, w przeciwieństwie do Gemsztoku, który jest bardzo trudny, jest taką częścią bardziej rodzinną. Jest tutaj sporo niebieskich tras, czerwonych, dużo wyciągów krzesełkowych, gondola, więc naprawdę fajne miejsce do spędzenia miło czasu całą rodziną. Jesteśmy na Oberalppass, 2048 metrów nad poziomem morza, czyli wyżej niż nasz Kasprowy. No i proszę, przyjechał pociąg. To jest niesamowite, że tutaj te pociągi są wykorzystywane w taki sposób, można właśnie nimi sobie dojechać na narty. No i teraz kończy się dzień i narciarze zjeżdżają sobie do miejscowości, w których mieszkają. Coś fantastycznego. Na przełęcz taką alpejską wjechał właśnie pociąg. Dzień dobry, witam w 2021 roku. Wszystkiego najlepszego dla naszych widzów. My nie imprezowaliśmy jakoś bardzo hucznie i długo, no i dzięki temu możemy dzisiaj iść szybko na narty. Szwajcarzy zorganizowali bardzo ładny pokaz sztucznych ogni, fajerwerków. To była cała artyleria rozstawiona na jednej z spółek takich śnieżnych powyżej dolnej stacji kolei gondolowej. Nie wiem dlaczego, ale zaczęli ten show pół godziny przed północą i skończyli go przed zmianą daty. Ale może zachęcali wszystkich, żeby wcześniej poszli spać i rano ruszyli na narty, co my właśnie czynimy. Znajdujemy się przy dolnej stacji kolei linowej na Gemsztok. No i tutaj też obostrzenia covidowe oczywiście dotarły. Polega to na tym, że należy w internecie zamówić najpierw tak zwany slot, czyli zamówić sobie bilet na konkretną godzinę. Kolejka jeździ co 7 minut na górę. No i ludzie są wywoływani na konkretną godzinę. Teraz właśnie 9:28 jedzie do góry. Jest jak na lotnisku, ostatnie wezwanie i wtedy jest porządek. Natomiast kolejka jest wypchana, wcale nie ma tam mało ludzi. Także te obostrzenia covidowe są takie umowne, że tak powiem. Jedzie sporo ludzi, ale na konkretną godzinę. No i my mamy 9:36, więc za chwilę się też ładujemy do kolejki. Tak wygląda walka z koronawirusem w Andermatt, czyli kolejka zapełniona w 2/3 swojej pojemności nominalnej, no ale jak widać nie ma tutaj dużo luzu, więc wszyscy, którzy uważają, że na zachodzie to walczą tak wspaniale z wirusem, to tutaj widać jak to wygląda. Po prostu jest raczej normalnie. Oprócz tego, że trzeba zapisać się na konkretną godzinę, to poza tym jedziemy do góry i zaraz będziemy jeździć. Szczyt Gemsztoku. Niemal 3000 metrów nad poziomem morza, a Gemsztok to legendarna góra dla niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Coś jak Kasprowy Wierch dla Polaków. Ja może narażę się nieco miłośnikom Kasprowego Wierchu, ale ja nie przepadam za tą górą, nie jestem wyznawcą świętej góry i dla mnie Kasprowy mógłby nie istnieć. Nie lubię tam jeździć, oczywiście aspekt skiturowy pomijam, mówię o narciarstwie zjazdowym. Natomiast tutaj Gemsztok, nie jest to góra połączona wyciągami z drugą częścią ośrodka. Tutaj jeśli decydujemy się przyjść, to raczej cały dzień tutaj spędzimy właśnie na tej jednej górze.
Jest tutaj tylko jedna kolej linowa, 2 etapy, wyciąg krzesełkowy i Orczyk. Natomiast czarna trasa, która tutaj ze szczytu Gemsztoku zjeżdża do doliny, to jest coś fantastycznego i jeśli czujecie się dobrze na nartach, to polecam, aby chociaż jeden dzień spędzić właśnie poruszając się nią, bo może nie jest to duże urozmaicenie, ale radość z jazdy jest ogromna. Pozostałe trasy nie są aż tak imponujące, natomiast naprawdę są również przyjemne. Więc jeden dzień na Gemsztoku to jest konieczność. Polecam, naprawdę. Przed nami ten najbardziej wymagający fragment czarnej trasy z Gemsztoku, więc naprawdę przyjeżdżajcie tu, jeśli dobrze się czujecie na nartach. Nie polecam zabierać dzieci, chyba że wasze dziecko, tak jak moja 6-latka, spędza na nartach kilka tygodni w roku. To proszę bardzo. Naprawdę fajny odcinek. Zobaczcie, jak on wygląda. I ostatnia ścianka na Gemsztoku. Jesteśmy już prawie w Andermatt. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tej trasy. 1500 metrów deniwelacji. Jest to jechać. Ta trasa chyba cała ma około 8 km. No i jeśli ktoś przyjeżdża do Andermatt tylko na jeden dzień, to wydaje mi się, że właśnie to miejsce będzie dużo lepsze niż druga strona. Bo po prostu ta trasa powala, jest niesamowita, urozmaicona, długa, z wielkim przewyższeniem. Naprawdę jestem nią zachwycony, po prostu tyle mogę powiedzieć. Oczywiście trzeba być dobrym narciarzem, no bo jednak ta czarna trasa jest tutaj najbardziej atrakcyjna. Naprawdę, Gemsztok, Andermatt, to trzeba przeżyć. No dobrze, a jak to jest z kwestiami covidowymi w Szwajcarii? Jak w ogóle jest to możliwe, że ten zakazany owoc, jakim jest narciarstwo w dzisiejszych czasach, jest tutaj tak łatwo dostępny i właściwie na wyciągnięcie ręki? Szczerze mówiąc, sam nie wiem, po prostu rząd Szwajcarii nie poszedł za tym ruchem wszystkich państw Unii Europejskiej i nie nakazał zamknięcia wyciągów. Pozostawił tutaj w tej kwestii pewną autonomię kantonom i to właśnie władze kantonów mogą podejmować decyzje odnośnie tego, czy będzie można jeździć na nartach, czy nie. Warto sprawdzać aktualne mapki, aktualne informacje na stronie rządowej, bo te informacje są dostępne. Przed wyjazdem upewnić się, że kanton, do którego się wybieracie, działa. W Andermatt, gdzie się znajdujemy, wyciągi nie działały od 22 grudnia do 29. Było pewne obejście na to, ponieważ można było pojechać z Andermatt pociągiem na Oberalp-Pass i stamtąd już część ośrodka, która znajdowała się w kantonie Gryzonia, działała. To było takie rozwiązanie, z którego wszyscy korzystali. No i władze kantonalne kantonu Uri stwierdziły, że skoro ludzie i tak jeżdżą pociągiem i tłoczą się tam, to może lepiej po prostu pozwolić im jeździć kolejkami w tym kantonie. No i tak też się stało. 30 grudnia wszystkie
wyciągi tutaj ruszyły, już można było jeździć normalnie. Oczywiście nie jest tak, że nie obowiązują tu żadne obostrzenia sanitarne. COVID jest, w Szwajcarii również. Natomiast wszyscy podchodzą tutaj do tego bardzo spokojnie. Cóż się dzieje? W strefach, gdzie wsiada się na wyciąg, teoretycznie w kolejkach, ale kolejek nie ma, bo nie ma ludzi, nawet w tej przerwie świąteczno-sylwestrowej ich nie było za dużo. Trzeba po prostu zasłaniać usta i nos. Wszędzie też w ośrodku znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, można z nich korzystać. Jest ograniczona liczba osób, które mogą wsiąść do kolei linowej i do gondoli. Natomiast poza tym właściwie jest normalnie. Największym utrudnieniem jest chyba to, że nie działają restauracje na stoku i przy dużych mrozach, jakie ostatnio tutaj w Andermatt panują, jest to uciążliwe, bo nie można wejść do restauracji i się zagrzać. I po prostu można zamówić sobie kawę, herbatę czy jakieś danie i zjeść to na zewnątrz, ale tak jak wspomniałem, no przy niskich temperaturach jest to nieco uciążliwe. Poza tym, jeżdżąc na nartach, ma się wrażenie, że właściwie wszystko odbywa się normalnie i tak jak kiedyś, jak w latach ubiegłych. Idziemy przez miasteczko i w miasteczku nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa do pewnej strefy. Właśnie przed chwilą minęliśmy tę strefę, więc żeby być w porządku, muszę zasłonić w tej chwili usta i nos. Jest to wymagane w tym ścisłym centrum miasteczka, w starej jego części, a jest ona wyjątkowo urokliwa. Usta i nos oczywiście trzeba zasłaniać również w sklepach, w obiektach, gdzie znajdują się inni ludzie, na przykład na stacji kolejowej. A poza tym naprawdę można odetchnąć od tego covidowego szaleństwa, które w całej Europie obowiązuje i tutaj żyć normalnie, co jest wyjątkowo przyjemne. Oczywiście pytanie, jak to się wszystko skończy, ale na razie nic takiego strasznego w porównaniu z innymi krajami się tutaj nie dzieje, więc być może za przykładem Szwajcarów również i Włochy czy Austria wkrótce otworzą swoje ośrodki i będzie można tam pojechać na narty. Wchodzimy właśnie na Stare Miasto, mijamy, przejdziemy na drugą stronę ulicy, tu jest słynny diabeł z Andermatt, to jest taka rzeźba diabła, który znajduje się na końcu trasy z Gemsztoku, jak zjeżdżamy do miasteczka. No i właśnie przy tym diable zaczyna się część Starego Miasta, bardzo urokliwa. W ogóle Andermatt to przepiękne miasteczko, a jeszcze teraz świąteczne ozdoby, które tutaj są, potęgują ten urok. No i naprawdę oderwanie się od tego, co mamy w Polsce, od tej szarej pluchy i przyjechanie tutaj do takiej cudownej zimy, bo zima jest cudowna, jest mnóstwo śniegu, jest mróz i to miasteczko robi gigantyczne wrażenie. Jest to jak w bajce, naprawdę, zapewniam. I jeśli macie okazję, macie ochotę pojechać na narty, to polecam właśnie Andermatt. Jest ślicznie. Marketingowcy z Zelden w Tyrolu od lat budują swoją strategię na Jamesie Bondzie. To właśnie ten film spowodował, że ceny troszeczkę poszły tam w górę, jest muzeum, jest to atrakcja turystyczna tego regionu. Natomiast mało kto wie, że właśnie w Andermatt rozegrała się jedna ze scen filmu z agentem 007, tylko w czasach, kiedy grał go jeszcze Sean Connery. James. Na stacji benzynowej Aurora rozegrała się jedna ze scen w filmie Goldfinger, więc wszyscy fani Jamesa Bonda
mogą odwiedzić to miejsce. Niestety teraz ze stacji już nic nie zostało. Właściwie jest tutaj taki daszek, który widać za mną. O, ale jest tu już zamiast stacji wejście do hotelu właśnie o nazwie również Aurora. Jedynym eksponatem, który pozostał z filmu, jest dystrybutor paliwa. Jest oznaczony specjalnym napisem, ale oprócz tego nikt specjalnie się tym bardzo nie chwali. To taki smaczek dla prawdziwych koneserów. Wchodzimy do podziemi dworca kolejowego Wandermat. A wszystko to po to, bo chcę Wam pokazać, jak fajnie i dobrze logistycznie jest to pomyślane i jak dobrze można się tutaj poruszać. Po mojej lewej stronie znajduje się wyjście na perony. To właśnie tam należy się skierować, jeśli chcemy pojechać do Sedrun lub do Disentis, czyli tego najdalej położonego miejsca, które obejmuje Ski Pass. Również stamtąd wyjdziemy, jeśli do Andermatt przyjeżdżamy pociągiem z doliny. No i prosto z tego miejsca możemy skierować się do korytarza, który znajduje się po przeciwnej stronie i korytarz ten prowadzi do wyciągu gondolowego i dosłownie po kilku krokach znajdujemy się w głównym ośrodku. Tuż obok, właśnie tutaj, znajdują się biletomaty do samodzielnego odebrania ski passu zamówionego przez internet i to właśnie przez internet najlepiej jest te ski passy zamawiać. Dlaczego? Dlatego, że są one o kilka do kilkunastu procent tańsze niż w przypadku kupowania ich w kasie. Oprócz tego można trafić na jeszcze jakieś dodatkowe promocje, które w kasie nie są możliwe do uzyskania. No i teraz pytanie, ile kosztuje ski pass w Szwajcarii? Bo zawsze Szwajcaria kojarzy się z taką drożyzną, nie tylko jeśli chodzi o ski pass, ale w ogóle o życie. No więc jednodniowy ski pass w ośrodku Andermatt to koszt około 80 franków dla osoby dorosłej. Oczywiście zależy, w jakim terminie przyjedziemy do Andermatt. 6-dniowy ski pass to koszt około 300 franków. To są ceny regularne, no bardzo tanio nie jest, natomiast w głównym sezonie na przykład ski pass Dolomiti Super Ski jest już porównywalny do tych 300 franków, więc nie jest to tak, że jest to na przykład 2 razy drożej niż w innym miejscu. Fajną opcją jest taki abonament, który kupujemy jednorazowo na cały sezon. Kosztuje on około 40 franków i później możemy kupować jednodniowe ski passy ze zniżką 50% i to naprawdę wychodzi już dobrze, więc jeśli ktoś planuje tutaj przyjechać na kilka dni lub kilka razy w sezonie po kilka dni, no to ta opcja może być lepsza niż taki jeden ski pass na wiele dni, a poza tym można celować w prognozę pogody. Przejdźmy kawałek dalej, bo tutaj znajduje się mapa ośrodka. Bardzo dobrze jest oznakowany cały ośrodek. Fajnie są zaznaczone te miejsca, w których się obecnie znajdujemy. No i oprócz tego wszystko jest tutaj elegancko rozrysowane. Opowiem Wam teraz kilka słów o moich ulubionych trasach. Z samego miasteczka Wandermatt mamy dostęp do właściwie 2 ośrodków. Jeden znajdujący się tutaj, jest to ośrodek na Gemstock, oraz drugi to wyjście na ten bardzo duży, z wieloma wyciągami ośrodek Andermatt Sedrun. No i teraz dla rodzin z dziećmi, dla tych, którzy lubią przemierzać wielkie odległości, na pewno ciekawszą będzie właśnie ta część, czyli Andermatt Sedrun. Tu wiele czerwonych, niebieskich tras, bardzo dużo różnych wyciągów. Aczkolwiek mam wrażenie, że w tej części obszernej jest dużo takich tras, które są tylko dojazdówkami, które nie będą wielką przyjemnością dla
narciarzy, którzy lubią po prostu jakieś wymagające trasy ciekawe, długie, tylko tutaj bardziej przemieszczamy się, więc dla tych, którzy lubią wycieczki, będzie to część idealna. Natomiast dużo ciekawszą częścią z punktu widzenia kogoś, kto bardzo dobrze jeździ na nartach, jest część Gemstocku. Tutaj tylko 2 odcinki kolei gondolowej, znaczy kolei linowej, duże przewyższenie, więc ma to uzasadnienie. 1 krzesło, 1 orczyk, no więc tak patrząc tylko na mapę może się wydać, no nie jest to super ciekawe miejsce, ale wystarczy pojechać tam 1 raz, jeśli dobrze jeździcie, nie będziecie chcieli jeździć już nigdzie indziej. Naprawdę polecam, część Gemstock jest rewelacyjna. Jeśli w Sedrun wsiądziemy w pociąg i przejedziemy 2 stacje, znajdziemy się w 3. części ośrodka objętej jednym skipasem. No niestety nie byłem tutaj, więc nie mogę Wam powiedzieć, jak jest. Natomiast jest to możliwe i można eksplorować dalsze tereny. Natomiast teraz przejdziemy dalej i pokażę Wam, bo to nie koniec tego, co znajduje się w podziemiach. Nadal znajdujemy się na dworcu kolejowym, a właściwie w jego podziemiach. No i tutaj jeszcze jeden ciekawy obiekt. Jeśli przyjeżdżacie z Polski, chcecie wypożyczyć narty lub dokonać jakichś zakupów, najlepiej zrobić to w sklepie Gleis 0, do którego Was teraz zapraszam. O, Grycji, a kogoż my tu widzimy? Tomasz Kurdziel, redaktor naczelny magazynu NTN. Kilka lat temu z Warszawy przeniósł się do Szwajcarii. Powiedz, jak mieszka się w tak cudownej miejscowości jak Andermatt? To naprawdę ja, żeby było widać. Muszę zasłonić twarz, bo takie są przepisy. No więc powiem Wam tak, mieszkałem w Szwajcarii w paru miastach, to znaczy w Zurichu, w Bernie, ale mieszkanie na wsi w Szwajcarii to jest naprawdę coś wspaniałego. To jest tak, że jest zupełnie inna atmosfera, ludzie są zupełnie inni, są znacznie bardziej przyjaźni, jest naprawdę fajnie, no a poza tym mieszkanie w ośrodku narciarskim, no to jest coś genialnego, a jeszcze mieszkanie w takim ośrodku narciarskim jak Andermatt, sam widziałeś jaka tu jest góra, no to jest po prostu góra taka, że inne ośrodki mogą tylko pozazdrościć, to jest po prostu Gemstock, który jest jednym z najwspanialszych stoków, po których w życiu jeździłem. Oczywiście jest też część rodzinna, więc wszyscy znajdą każdą trasę dla siebie. No i mieszka się naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie. Ktoś parę tygodni temu powiedział mi, jak się dowiedział, że przeniosłem się do Andermatt z Lenzerheide, mówi, niech pan uważa, bo w Andermatt wszyscy są nieco pomerdani w głowie. Ja mówię, to świetnie, będę dobrze pasował tutaj do całej reszty ludności tej wioski. No i tak rzeczywiście chyba jest. Tutaj zima trwa od końca października do początku maja mniej więcej. Więc jeżeli ktoś się decyduje na mieszkanie na 1444 metry nad poziomem morza leży Andermatt, więc to już jest spora wysokość i w masywie Gotthardu, więc potężnych gór wokół. Więc tutaj zima naprawdę jest główną porą roku. Później zamienia się w ciągu paru dosłownie dni w lato. No i potem jest krótkie lato i znowu zima. Także mieszka się dla kogoś, kto lubi narciarstwo, kto kocha góry, no to jest to miejsce wręcz stworzone do mieszkania. Naprawdę jest fajnie. Czyli wiemy, co robisz w wolnym czasie, że oddajesz się pasji narciarskiej, a powiedz, co robisz w tym pięknym sklepie, bo sklep Gleis 0 jest wyjątkowo urodziwy. I czym się tu zajmujesz i co goście z Polski mogą tutaj zrobić? Fantastyczne pytanie, bo zajmuję się wszystkim. Teoretycznie jestem zastępcą kierownika tego sklepu, ale ponieważ jest to sklep zupełnie nowy, więc zajmuję się absolutnie wszystkim. Od mody, którą widzicie, mamy fajne marki, Bogner, Louis Trenker, który jest absolutnie moją ulubioną marką od bardzo wielu lat, poprzez kurtki i spodnie Lasesiusa. To jest w tej części premium, w której właśnie się znajdujemy. Jest jeszcze druga część z wypożyczalnią, z sklepem sportowym, gdzie można kupić narty, buty i tak dalej. No i jest jeszcze serwis, za który też częściowo odpowiadam, więc czasami jest tak, że trzeba zakasać rękawy i stanąć do maszyny, bo akurat jest taka potrzeba. No wiadomo, jest czas korony, więc personel jest zredukowany. Jest też taki czas, że się po prostu rozkręcamy. No i akurat ja się znam na serwisie, znam tę maszynę stosunkowo dobrze, wiem jak narty powinny wyglądać,
wyglądać, które są zrobione. Więc ja często na przykład robię narty na maszynie, ustawiamy jakiś nowy program, po czym lecę na stok, żeby je sprawdzić, jak funkcjonują. No jak funkcjonują dobrze, to zostaję chwilę dłużej, żeby trochę pojeździć, a jak funkcjonują źle, to wracam i robimy coś innego. Jak się spodziewacie, nie jest to zła praca. No, to można się przyzwyczaić, naprawdę. Także to jest takie fajne miejsce do życia i do pracy. Myślę, że zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś będzie w Andermatt, to bardzo proszę, zajrzyjcie na dworzec kolejowy do przejścia podziemnego, gdzie są również schody ruchome do jednej części ośrodka narciarskiego. No i jest właśnie zaraz przy kasach, gdzie kupuje się karnety, jest nasz sklep Gleis 0, czyli peron 0. No i tenże Gleis 0 funkcjonuje od 13 grudnia tego roku. Mam nadzieję, że przez następnych kilka lat, kiedy tu będę, no to będzie nadal dobrze funkcjonował. Czyli jedyna okazja, by spotkać Tomka Kurdziela, to właśnie wizyta w sklepie Gleis 0 w Andermatt, do którego zapraszamy, a ja tymczasem życzę Ci miłego dnia pracy, a sam ruszam na narty. Do widzenia. Ale nie samymi nartami zjazdowymi Andermatt żyje. Jest tu wiele atrakcji, które można robić wieczorem. Jest gęsta sieć tras biegowych, z których ja osobiście zamierzam skorzystać. Mam nadzieję, że znajdę na to czas. A oprócz tego lodowisko w centrum miasteczka przy dworcu kolejowym. Niestety w dobie COVID-u dostępne wyłącznie dla najmłodszych. Do 16 roku życia dzieci mogą jeździć na łyżwach. Ja niestety nie mogę, mimo że łyżwy mam. Muszę obejść się smakiem, no i obserwować tutaj dokonania córki. Ale fajne miejsce, dobrze, że coś takiego jest tutaj dostępne. Nieco z rzutem na taśmę udało mi się dotrzeć na trasy do narciarstwa biegowego, bo to już ostatni dzień w Andermatt. No i jak widzicie, dopiero wieczorem to zrobiłem. Tyle tutaj było atrakcji, że po prostu mi się to nie udało. Ale uwielbiam biegówki, uwielbiam robić też to właśnie wieczorową porą z czołówką. Wtedy, gdy jest cicho, spokojnie. Uwielbiam też to robić w Warszawie. Niestety od kilku lat nie ma takiej zimy, żeby pobiegać po pracy, a uważam ten sport za genialny, po prostu najlepszy z zimowych aktywności miejskich. I jakbym miał zamiast biegówek na przykład usiąść na trenażerze rowerowym, no to nie, to nie jest moja bajka. Natomiast tutaj w ogóle nie mają takich problemów. W Andermatt można wyjść sobie po pracy lub też w weekend, w ciągu dnia. I mamy fenomenalnie przygotowane trasy do narciarstwa biegowego. Są 2 tory do klasyka oraz sztruksik do stylu łyżwowego, na który dzisiaj ja się zdecydowałem. 3 trasy, 20 km, 4 i 1,5, więc każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od przygotowania fizycznego i umiejętności. Naprawdę fantastyczna sprawa, fantastyczne miejsce. Polecam. A tymczasem kłaniam się nisko, dobranoc, bo muszę troszeczkę pobiegać. No i niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. I tak samo właśnie kończy się mój wyjazd do Andermatt. Pytanie, czy było warto spróbować pojeździć na nartach w czasach, kiedy teoretycznie jest to w całej Europie zakazane, ale w Szwajcarii nie jest zakazane. Tutaj na dzień dzisiejszy można to robić zupełnie legalnie. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, było warto. Był to fantastyczny tydzień, fantastyczna odskocznia od tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce, od
braku możliwości spotykania się ze znajomymi, braku perspektyw na żadne aktywności sportowe. Coś niesamowitego przeżyć, to co kochamy, to co lubimy robić najbardziej i naprawdę jeśli macie możliwość pojechania teraz do Szwajcarii, to nie zastanawiałbym się ani chwili. Polecam i ja niestety muszę już się pakować, czas wracać do domu.